wizja i proroctwo o Antychryście i najstraszniejszej wojnie w dziejach ludzkości, według świętej Otylii. Święta Otylia urodziła się około 660 roku. Według jej życiorysu urodziła się niewidoma, przez co jej ojciec Adalryk, aby uniknąć hańby, postanowił ją zabić. Życie ocaliła jej matka, oddając małą Otylię do opactwa Balma. Podczas chrztu świętego, Otylia została cudownie uzdrowiona. Święta Otylia została wyniesiona na ołtarze w XI wieku przez papieża Leona IX i ogłoszona patronką Alzacji przez Piusa XII w 1946 roku. Święta jest orędowniczką w chorobach oczu, uszu i bólach głowy. Podczas swojego cnotliwego życia, otrzymała wizję, która ma się wydarzyć u końca czasów. Zapraszamy do wysłuchania. Nadejdzie czas, kiedy wybuchnie wojna, straszniejsza niż wszystkie inne wojny razem wzięte, które kiedykolwiek nawiedziły ludzkość. Rozpęta ją straszliwy wojownik, a jego przeciwnicy nazwą go Antychrystem. Wszystkie narody ziemi będą walczyć ze sobą w tej wojnie. Wojownicy wzniosą się do nieba, aby wziąć gwiazdy i rzucić je na miasta, aby podpalić budynki i spowodować ogromne zniszczenia. Oceany będą leżały pomiędzy wielkimi wojownikami, a potwory morskie, przerażone wszystkim co dzieje się na morzu i pod morzem, będą uciekać w głębiny. Uwaga! Osoba z VII wieku widząca myśliwce i bombowce niszczące miasta może określać je jako wojownicy, które wzniosą się do nieba, aby wziąć gwiazdy i rzucić je na miasta, powodując ich spalenie i zburzenie. Bitwy z przeszłości będą tylko potyczkami w porównaniu z bitwami, które będą miały miejsce, ponieważ krew będzie płynąć we wszystkich kierunkach. Ziemia będzie się trząść od gwałtownych walk. Głód i zaraza dołączą do wojny. Narody będą wtedy wołać pokój, pokój, ale nie będzie pokoju. Trzykrotnie słońce wzejdzie nad głowami walczących, nie będąc przez nich widzianym. Ale potem nastanie pokój, a wszyscy, którzy złamali pokój, stracą życie. Uwaga, zwrot trzykrotnie wzejdzie słońce, nie będąc nigdy widzianym, zdecydowanie brzmi jak zapowiedź 3 dni ciemności, przed którymi ostrzegali inni święci. Biada tym, którzy w tych dniach nie boją się Antychrysta, bo jest on ojcem tych, których nie odstrasza zbrodnia. Wzbudzi on więcej zabójstw i wielu ludzi będzie ronić łzy nad jego złymi obyczajami. Ludzie będą ustawiać się jeden przeciwko drugiemu i na końcu będą chcieli przywrócić porządek. Niektórzy będą próbowali to zrobić, ale to się nie uda i w ten sposób skończą jeszcze gorzej niż wcześniej. Ale gdy sprawy osiągną szczyt i gdy ręka człowieka nie będzie mogła już nic zrobić, zostanie to oddane w ręce tego, który może zesłać karę tak straszną, że nie będzie ona wcześniej widziana. Bóg zesłał już potop, ale poprzysiągł, że nigdy więcej go nie ześle. To, co zrobi, będzie czymś niespodziewanym i strasznym. W jednym dniu zginie więcej ludzi, niż kiedykolwiek zmieściłyby katakumby Rzymu. Wzniesione zostaną stosy większe niż największe miasto, a ludzie wejdą na najwyższe góry, aby chwalić Boga, i nikt już nie będzie chciał prowadzić wojny. Na niebie pojawią się dziwne znaki. Szczęśliwi będą ci, którzy przeżyją wojnę, gdyż przyjemności życia zaczną się na nowo, a słońce nabierze nowego blasku.